Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja dzisiaj, zobaczcie, tak, w takiej wersji, dlatego że jestem dzisiaj w domu i naolejowałam włosy, związałam je w koka. Tutaj kawka, kończę śniadanko, siadam do pracy i odezwę się do Was później, tak, mam towarzystwo, także odezwę się później. Włosy się, wiecie, odżywiają, dzisiaj nie mam żadnych wyjść, spotkań ani z tych rzeczy. Więc poświęciłam ten dzień na właśnie pielęgnację włosów, bo nie mam kiedy tego zrobić, więc tak sytuacja wygląda. Uciekam, bo mam dużo do zrobienia, odezwę się do Was później. Moi drodzy, ogarnęłam się po tym olejowaniu, umyłam włosy, już są mięciutkie i super i zrobiłam sobie kawkę, słuchajcie, o, proszę bardzo, jest kawusia, bo teraz siadam do montowania filmu, będę filmik składać, także no dalej jeszcze robotka czeka, a później pokażę Wam coś fajnego, co sobie kupiłam. Dobra kochani, ogarnęłam się troszeczkę z robotą, zmieniłam sobie bluzę, bo mi w tamtej było za gorąco, a tak no znowu za zimno i nie wiadomo o co chodzi z tą pogodą. Ale słuchajcie, właśnie byłam przed chwilą w sklepie, tak na takich szybkich zakupach, bo jutro jeszcze pójdę, ale potrzebowałam parę rzeczy, więc szybko sobie rozpakujemy zakupy i później Wam jeszcze coś fajnego pokażę, co sobie kupiłam, bo mi przyszła paczka, wyjęłam z pudełka, ale jeszcze nie odfoliowałam, nie, wiecie, nie ogarnęłam tego, nie wyjęłam, nie rozpakowałam, sama jeszcze nie widziałam. Dobra, lecimy ze spożywką. Dwie paczki wafli ryżowych, żebym jutro miała na śniadanie. Kupiłam dwa takie sosy meksykańskie z łowicza, bo one mi najbardziej podchodzą, a ja je dodaję do spaghetti, jakoś mi wtedy bardziej smakuje to spaghetti. I właśnie planuję jutro na drugie danie zrobić spaghetti. Natka, pietruchy, kilogram mięsa mielonego właśnie na spaghetti. Kupiłam płatki do mleka dla dzieci, bo nam się już skończyły jakiś czas temu i tak wiecie, nie? Przyprawy do karkówki, tam jakieś jeszcze, bo będę w niedzielę chyba też robić karkówkę. Serek śmietankowy w plastrach, bardzo go lubię. O, taką ala szklano-plastikową łopatkę do ciasta, bo gdzieś mi zaginęła łopatka do ciasta. Miałam taką, wiecie, metalową, taką srebrną, nie? Ale gdzieś mi zginęła, no i zobaczyłam, były w netto, to wzięłam za 5 zł. Dżemik z czarnej porzeczki, bo mnie naszła ochota na taki kwaskowy. Wzięłam żur naturalny do zakwaszenia, bo będę za chwilę gotować żurek. No już mnie noc zastanie z tym żurkiem, ale będę gotować się właśnie na jutro na obiad. Kupiłam jeszcze karkówkę i kiełbasę do żurku. Właśnie za chwilę będę ją kroić, podsmażać i żura gotować. Także no jutro będzie na obiad żurek i spaghetti na drugie danie. Także o kurde, zapomniałam kupić makaron do spaghetti. No nic, jutro będzie żurek, więc potem zdążę to spaghetti zrobić. No dobra, to chowam to wszystko i się jeszcze odezwę. Dobra, zanim zacznę ten żurek robić, to Wam pokażę, co ja sobie kupiłam, bo później jak zacznę grzebać się z tą kiełbasą, z tym wszystkim, to wiecie, niech zajdzie. Tadam! Nowa torebunia, słuchajcie, nowa torebunia, bo wiosna, nie? Wiosna radosna, trzeba coś jaśniejszego. I słuchajcie, ja sobie kupiłam, zaraz Wam pokażę, identyczną torbę jak mam. Mam torbę Guessa czarną do pracy. I ona jest tak świetna, tak mi się ją dobrze nosi, bo po pierwsze, ja dużo rzeczy noszę, już Wam kiedyś tam mówiłam, a to takie wiecie, rzeczy do pracy, telefony, a to jakieś tam przelotki, coś tam i swoje rzeczy osobiste, ale noszę tak, kosmetyczkę jakąś taką małą z jakimiś drobnymi kosmetykami, typu pomadka, jakieś coś tam, takie wiecie, błyszczyk do ust, coś tam, nie? Ale noszę też drugą taką małą kosmetyczkę, w której mam swoje lekarstwa. Jakieś tam, wiecie, takie rzeczy też na nieprzewidziane momenty. No więc ja potrzebuję mieć tą torbę pojemną, ale z racji, że jestem niska, to takie wielkie torby po prostu źle u mnie wyglądają. I ta, którą mam, tą Guessa, ona jest niby duża, bo mieści format A4,
ale jest tak zgrabna, że ona nie jest wielka. Jak ja ją sobie założę na ramię, to ona naprawdę dobrze wygląda. Jeszcze jak już ją noszę jakiś czas, już się trochę wyrobiła, to naprawdę wygląda super, słuchajcie. Poza tym ona jest taka, ja nie lubię sztywnych toreb. I ona jest właśnie miękka, ale trzyma swoją formę, że trzyma kształt, ale nie jest sztywna i to jest właśnie super w niej. I ja sobie kupiłam taką samą, identyczną, ten sam model, tylko w innym kolorze. Kupiłam sobie teraz jasną, bo mam czarną, no to wiecie, tak na taką wczesną, zimną wiosnę, na zimę, jesień, ale teraz na wiosnę, lato chciałam coś jaśniejszego. I oglądałam na początku inne torebki, bo chciałam sobie inną kupić, ale mi się nie podobały, bo a to nie miały zapięcia na ekspres, a to coś tam wiecie, nie? A tu jeszcze jest coś, nie. I wiecie, i mi cały czas te torby nie odpowiadały, coś tam, albo za duże, albo za sztywne, albo coś. No i znalazłam taką samą. Ona jest niby taka, wiecie, ni to beż, ni to szary, taka siwa jest troszkę. Taka chłodny, bardzo jasny, chłodny beż. O, tak bym to nazwała. I zaraz wam pokażę, jak muszę ją rozebrać z tych wszystkich ochraniaczy, słuchajcie. No. Bo tu folijek. A tu co? A tu wypełniacze, żeby się nie pozagniatała. Dobra. A tu jeszcze... Tu, Boże, ile tego. I tu. A, w środku jeszcze jest worek przeciwkurzowy, bo torby Guessa zawsze mają. O Jezusie. No i dobra. No i słuchajcie, ona jest taka. Tutaj ma logo. O, jeszcze też jest zafoliowane. Ma logo, takie wiecie, nie za duże, nie rzucające się w oczy, takie fajne w sam raz. W ogóle co mi się podoba w torebkach Guessa, to to, że mają jasną podszewkę, bo ja nie lubię jak podszewka jest czarna, bo jak jest czarna, to ja nic w niej nie mogę znaleźć, a w jasnej to wszystko widać. Jeszcze jak jest czarna torba i czarna podszewka, to już jest tragedia dla mnie. No i tak, ile tego jeszcze mi tu zostało? Tak jak wam pokazywałam w tamtej, którą sobie kupiłam, tamtą jakoś kupiłam zimą, jakoś tak chyba na gwiazdkę coś w tej okolicy to było, na święta. I tak, ona ma w środku takie jakby skórzane, tak jak ona jest tutaj wykonana, to ma taką dużą kieszeń na ekspres zamykaną, mega pojemną. Tutaj się zmieści na przykład portfel, telefon, wszystko tu się zmieści, naprawdę to jest jak w dużej torbie szoperce, taka kieszeń i ona jest, widzicie, tutaj skórzana taka jakby i ona jest zamykana na zamek. O, proszę bardzo. No, coś mi się tu podwinęło, poczekajcie, muszę to ogarnąć, bo mi się tu coś podwija. O. Więc w środku jest ta zapinana, naprawdę wielka kieszeń. A po bokach jeszcze ma dwie wielkie kieszenie, takie na klips magnetyczny. I ja właśnie sobie w tych na klips noszę tam te kosmetyczki z lekarstwami, z kosmetykami, jakieś coś tam jeszcze, nawet parasolka mi się tu zmieści mała, coś tam, nie wiecie, takie buble. A w środku sobie tam, gdzie jest zapięcie, to noszę jakieś ważniejsze tam rzeczy i torba jest naprawdę super. Po pierwsze nie jest ciężka, bo ja nie lubię też jak torba sama w sobie, pusta torba jest ciężka, bo jak ja jeszcze tam dołożę, to później mnie ramię boli. Ta nie jest ciężka. Drugi plus dla tej torby, ja zawsze jak kupuję szoperkę, to właśnie takiej szukam, że zobaczcie, te uszy ona ma tutaj wszyte. Ja nie lubię, gdy uszy są na takie, wiecie, zaczepy, takie metalowe mają coś wszyte i za to metalowe dopiero uszy. Nie lubię, bo już tak mi się zerwały te rzeczy. To nie były torby Guessa, inne, ale już mi się pourywały i ja już nie kupuję szoperek z takimi uszami. Zawsze kupuję z wszytymi całkowicie uszami, bez żadnych metalowych dodatków. No i zobaczcie. Torba prezentuje się tak. Ja mówię, jak jeszcze się do niej coś tam włoży, ona się tak trochę, wiecie, wyciągnie, że tak powiem,
ale ona nie jest duża, nie jest wielka do mnie, że ja nie wiem, czy wy to widzicie, bo za blisko chyba stoję. Czekajcie, czy wy to widzicie? O, teraz. Ona nie jest po prostu wielka jakaś, mega i po prostu to dobrze wygląda, a jak są takie naprawdę duże te torby, to ja wyglądam w nich komicznie. Więc wzięłam sobie taką właśnie jaśniutką Gesska. Bardzo lubię torby Gessa. To jest, słuchajcie, moja chyba, nie wiem, 4. na pewno torba Gessa, bo taka sama czarna. Ta fuksjowa jest Gessa. I jeszcze mam taką na ramię, taką bardziej do sukienki jakiejś na przykład, albo taką na wyjście jakieś gdzieś tam. Taką nie do pracy, na wyjście bardziej. Taką na ramię torebkę Gessa mam też. To by była 4. No i chyba to by było tyle. Tak mi się wydaje, że mam 4 torby Gessa teraz. I ja jestem fanką i teraz tylko już takie, będę sobie kupić, wiecie, rzadziej, a taką dobrą torbę, bo właśnie one są niezniszczalne. Tamte już mam od lat. No dobra, to jest pierwszy zakup, a drugi wam chyba nie pokazywałam w zeszłym tygodniu, więc poczekajcie, przyniosę i pokażę. No dobra, drugi zakup jest obuwniczy, tylko też póki co pogody nie ma. Kupiłam sobie Crocsy, o których wam mówiłam. Mam takie same sandałki Crocsa, tylko w kolorze malinowym. No i właśnie do pracy chciałam takie jasne, wiecie, no nie są w identycznym kolorze jak ta torba, bo one są bardziej takie beżowe, a torba jest chłodniejsza, ale nie szkodzi, nie musi być identycznie. I właśnie chciałam coś takiego jasnego do pracy, do sukienki jakiejś, czy do spodenek jakichś ładnych. I wzięłam sobie te sandałki, bo tamte mam już 5 lat ponad. Były ze mną na wakacjach za granicą 2 razy, całe lato każde w nich chodzę i są nie do zniszczenia, wyrzucam w pralkę, są jak nowe i są przede wszystkim mega wygodne, dlatego wzięłam sobie takie same, tylko w innym kolorze. I to są Crocsy. Crocs teraz porobił właśnie fajne modele butów, nie tylko te takie, wiecie, chodaki standardowe. Chodaki też mamy całą rodziną oczywiście, to wam pokazywałam ostatnio dla dzieci chyba, co kupiłam. No i jeszcze skusiłam się z Crocsa też. Słuchajcie, na baleriny jasne, bo stwierdziłam, że skoro sandałki są tak wygodne, no to baleriny też będą wygodne, a ja z balerinami mam problem, bo baleriny zawsze mają cienkie podeszwy, są często sztywne, a ja mam takie, wiecie, kościste stopy i ja na przykład nie lubię butów z cienką podeszwą, bo ja wszystko czuję, każdy, wiecie, chodnik, każdy kamyszek i mnie po prostu bolą stopy. No i stwierdziłam, że buty Crocsa są tak wygodne, że skoro zrobili baleriny, to pewnie też będą wygodne. No i kupiłam sobie na spróbowanie te baleriny w jasnym kolorze, żeby też były, czy do sukienki, do spódnicy, do spodenek, do wszystkiego, po prostu do jeansów też je mogę założyć przecież. No i słuchajcie, są dobre, bo ja kupiłam online, ale są idealne. Kupiłam sobie w tym samym rozmiarze co sandałki. No i powiem wam, że tak się nimi jaram, są tak ładne, tak mi się podobają i no niby nic, zwykłe, nie? Takie wiecie, ale tak, są buty Crocsa. Ja nie wiem, czy macie porównanie, bo ja kiedyś kupiłam na przykład takie chodaki nie Crocsa, które wyglądają jak Crocsy, ale to nie są oryginalne Crocsy. No i właśnie one są z innego tworzywa zrobione i nie są tak wygodne przez to. Natomiast Crocsy, jak ja kupiłam sobie pierwsze w życiu Crocsy, to ja je pokochałam z racji na to, że właśnie mam te kościste stopy i mnie bolą, a Crocsy są w środku miękkie. One mają tutaj to miękkie i są bardzo elastyczne, mięciutkie, tutaj wszystko i nic nie uwiera, nie uciska, nie jest sztywne, ta stopa nie jest sztywna, wiecie, w tym bucie. I te Crocsy skradły, Crocsy tak, ale te baleriny skradły moje serce. Wzięłam sobie w jaśniutkim kolorze, no i będę sobie w nich biegać, także jestem bardzo zadowolona z ostatnich zakupów. Dajcie znać, bo ja na przykład odkryłam niedawno, że Crocs ma baleriny, bo sandałki to wiedziałam, bo mam już od lat, ale baleriny odkryłam właśnie teraz przed zakupem tych. Jak ja zobaczyłam, że Crocs ma baleriny, to mówię wow,
ja chcę baleryny Crocsa, bo na pewno będą wygodne, także dajcie znać, czy macie, czy nosicie, czy znacie, czy ja dopiero teraz je odkryłam, bo naprawdę ja byłam pod wrażeniem, że Crocs zrobił baleriny. Dobra, słuchajcie, idę ogarniać ten żurek, bo nie będzie jutro obiadu. Muszę coś z tymi włosami sobie zrobić, tak na szybciora, spiąć. Czas na herbatkę, a właściwie na miętę. Kupiłam, słuchajcie, tą miętę z jabłkiem. No i sobie zaraz ją zrobię. Zimno mi się zrobiło, więc stwierdziłam, że sobie zrobię tą miętkę. Mam mięta z jabłuszkiem, także robimy i rozgrzejemy się troszeczkę, a później już będziemy wieczorową porą się ogarniać, ale póki co gorąca herbatka. Tak myślę, czy coś chrupnąć, czy nie chrupnąć, no ale zobaczymy. W ogóle tak dzisiaj planuję wieczór jakoś tak na spokojnie spędzić. Chciałabym coś może obejrzeć. Mam na tapecie nowy serial, jeszcze nie zaczęłam go oglądać, ale czytałam o nim, że jest fajny. Słyszałam polecenia też takie dość pozytywne. Grają w nim aktorki, które lubię, więc słuchajcie, przymierzam się, żeby go zacząć oglądać. Jak zacznę, bo na razie nie mam kiedy, ale może dzisiaj coś się uda, to jak zacznę, to Wam powiem. Jak mi się spodoba, to tym bardziej Wam powiem i się podzielę, polecę Wam go. Natomiast najpierw muszę no jakby sama zrobić rozeznanie i wykminić, czy to jest fajne, czy nie fajne dla mnie. Ja też mam tak, słuchajcie, że ja nie sugeruję się opiniami innych, jeśli chodzi o filmy. Dlatego, że bardzo często, właściwie zawsze jest tak, że jak wchodzi jakiś film do kin i ja nie zdążę na niego pójść, a ktoś pójdzie, a ja bardzo chcę iść na niego, to mi ktoś mówi, taki beznadziejny film i w ogóle, a ja później idę i mnie się podoba, bo wiecie co, ja jestem takim człowiekiem, że ja nie patrzę na filmie, nie zwracam jakoś uwagi, nie wiem, na efekty specjalne, na efekty dźwiękowe, na jakieś w ogóle, wiecie, takie od strony zrobienia filmu, tylko ja po prostu idę na film, żeby się wyluzować. Kino to jest dla mnie rozrywka i ja idę do kina albo żeby coś obejrzeć takiego, coś bardzo interesującego, albo po prostu na jakąś komedię, żeby się pośmiać, wyluzować, tak wiecie, zrelaksować. Ja nie zwracam uwagi na, wiecie, jakąś tam twórczość taką, wiecie, od strony, nie wiem, produkcji filmu, tylko właśnie ja idę dla rozrywki do kina i często jest tak właśnie, że komuś się nie podoba film, bo właśnie jakieś słabe efekty były, czy coś tam, a ja idę i wracam zadowolona. Także ja się nie sugeruję takimi opiniami i nawet jak ktoś mówi, że serial jest beznadziejny, to ja jak mam czas, to obejrzę, bo po prostu wiem, że już wiele razy tak było, że ktoś mi odradzał, a ja obejrzałam i mi się podobało. Także no kwestia gustu, no nie? I kwestia tego, co kto oczekuje od kina. Także ja nie jestem wymagającym jakimś bardzo widzem, także no naprawdę film musi być naprawdę słaby, żeby mi się nie podobał. Ja mówię Wam, dla mnie kino to jest rozrywka i ja lubię sobie serial wieczorem włączyć. Nie robię tego codziennie, bo nie mam kiedy, ale lubię. No i miętka się parzy, gotowa, cieplutka, gorąca, także ja już idę sobie usiąść i będę się tutaj delektować miętką. Słuchajcie, jestem fanką mięty. Naprawdę lubię w ostatnim czasie miętę, jakoś tak orzeźwiająco na mnie działa. No dobra, kochani. Wieczór nas tutaj zaraz zastanie. Idę sobie zrobić pielęgnację, nałożyć sobie taką maskę w płachcie. I czy coś tu napisali? Maska w płachcie z ekstraktem z pereł rozświetla skórę i zapewnia jej niezbędne minerały. Także zobaczymy.
Taki dzisiaj sobie zrobię relaksik z tą maską i idę pod prysznic i już trzeba będzie iść spać. Także żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa!